nie umiałam jakościowo być dobrą mamą. I w momencie, który sobie to uświadomiłam, ja postawiłam na siebie i wiedziałam, że ja teraz muszę porządnie stanąć do tej żałoby. Ja muszę to wszystko przepracować, ja muszę się z tym skonfrontować, ukochać, pożegnać, bo ja muszę żyć dalej, bo ja temu mojemu dziecku oprócz ilości, czyli nie wiem, nakarmienia, wyprania, zawiezienia do szkoły. Ja nie dawałam jakości, ja nie dawałam siebie. Ja byłam ten najczęstszy błąd, który rodzice popełniali, to byłam też ja. Jak w łatwy sposób dziecko zmusić, żeby coś przestało robić? No straszy się, manipuluje się, że jak czegoś nie zrobisz, to będzie, warunkuje się. Ja to wszystko robiłam. No, czasami się z moją córką śmiejemy, mówię: mamo, pamiętasz, jak czegoś nie chciałam zrobić, to robiłaś tak i tak. A ja sobie myślę: no tak, no córcia, no byłam taka, jaką miałam być. No. Ona mówi: to strasznie było traumatyczne dla mnie. I ja mówię: no dobrze, dzisiaj umiemy się z tego śmiać. Ale tak, no taka byłam. Taka byłam i zjarzyłam się chyba przy jej 5. roku życia, że no nie, no ja taka nie chcę być. To w ogóle nie tędy droga. Ja potrafię być lepszą mamą, chyba muszę się tego nauczyć. Muszę się tego, nie wiem, czy ja mam na zewnątrz tego szukać, czy ja mam wrócić do wnętrza. Dobra, rozgadałam się. Kontrola, manipulacja. My to dziecko w jakiś sposób trenujemy, nie chcę powiedzieć tresujemy, według własnych prawd. I jak patrzycie potem na to swoje dziecko, to wy widzicie zlepek przekonań i programów obojga rodziców. Reklama na koniec. Jesteśmy w trakcie przygotowania fenomenalnego warsztatu właśnie dla rodziców, żeby zobaczyć, mm, jak choroby dzieci, o czym opowiadają w tej relacji z rodzicami, co się wydarza w ich życiu, jak sobie z tym radzić. Kupa wspaniałej wiedzy, może nie kupa, to brzydko brzmi, ogrom wspaniałej wiedzy, która jest bardzo, może naprawdę wprowadzić fenomenalne zmiany w waszym życiu, żebyście się też nie bali, bo my też, pamiętajcie, cały czas jak się coś dowiadujemy, to niwelujemy te lęki, które gdzieś tam się pojawiają w naszym życiu. Cześć Paulinko, my już tak sobie od godziny gaworzymy, żeby sobie wejść w ten w nasze flow. No i czasem trzeba godzinkę rozluźnionej rozmowy, żeby płynęło. No i tak, niech teraz płynie. Przechodzimy dzisiaj z tematem kontynuacji relacji z dzieckiem, ale w tym dzieciństwie, jak my tą relację z dzieckiem mm, budujemy. Od czego zaczynamy? Bo ty w neurobiologii jesteś mocna, podziel się falami, jak to dzieciątko, jak mu ten mózg funkcjonuje i popłyniemy dalej. Tak, to Anetka, dziękuję. Wiecie, to ja jestem mocno, bo ja zgłębiam, ja po prostu uwielbiam zgłębiać, ale ja też jestem czuciowcem. Jeżeli w którymś momencie coś gdzieś tutaj, jeżeli chodzi o słowa, nie tego użyję, to bądźcie pewni, że to wynika tylko z tego, że no, ogrom po prostu informacji, których jest w mojej przestrzeni, jest po prostu tak duży, że tu nie skupiam się na na tym wydźwięku mentalnym, bardziej na tym, żeby właśnie był ten wydźwięk energetyczny i żeby odpowiednia częstotliwość za tymi słowami szła. Em, Mózg dziecka. Więc ja może podam dwa takie przedziały, 0 do 2 i od 2 do 7, 8 roku życia. To są bardzo istotne przedziały wiekowe, dlatego że od 0 do 2 mózg dziecka działa na częstotliwościach fal delta, a w tym okresie do 7, 8, do 7, 8 roku życia na falach teta. Co to oznacza? Że generalnie to małe dziecko i jego mózg jest w ciągłej hipnozie. Dlatego mówi się o dzieciach, że one po prostu chłoną jak gąbka. Czyli wszystko to, co my im przedstawimy jako prawdę
One to rejestrują. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy jedynym autorytetem jako rodzic. My jako ssaki z poziomu biologii bez tego rodzica byśmy po prostu nie przetrwali. Więc tutaj mamy kluczowy program walki, no walki bądź nie walki, ale przetrwania. I rodzic z punktu widzenia biologii, no u ssaków no jest to bardzo długi okres czasu, jest jakby niezbędny do tego, żeby dziecko mogło przeżyć i z punktu widzenia biologii dokładnie tak to wygląda. Anetko, może chcesz tutaj coś dopowiedzieć, zanim przejdziemy do dalszej Płyń, części? płyń. Płyń, dobrze. Więc tak. Ym, hmm. Próbuję poczuć, wiesz, co będzie jakby w dalszej części może takie istotne, żeby tutaj nasi słuchacze chcieli dalej za tym podążać i To może, zgłębiać. to może ja Mhm. zadam pytanie, bo może nie wszyscy rozumieją, co to znaczy, że mózg jest w tych falach i co to znaczy, że dziecko jest jakby w hipnozie. Na czym to polega to przyswajanie? Czy chciałabyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Chociaż w jednym, dwóch Y, zdaniach. Tak, tak, ja Bo my myślę, mamy że pewne przekonania na temat hipnozy. E, Tak mi się wydaje, że mamy takie przekonanie, że hipnoza to jest jakiś stan, w którym możemy wrócić to, co było zapisane. A co to oznacza, jak dziecko jest w hipnozie, o zapis tego, co się dzieje? Znaczy ono dokładnie rejestruje i zapis jest 1:1, tak? Czyli wszystko to, co ten autorytet mówi jako prawdę objawioną, to dziecko zapisuje. To są zdania, to są zdarzenia, to są wzorce zachowań, to są emocje. Tak? Wszystko dziecko rejestruje i zapisuje. Ono tak naprawdę nie ma własnych emocji, bo ta część mózgu odpowiedzialna właśnie za jego własne emocje kształtuje się w późniejszym okresie, dlatego no, od zawsze pamiętam, że powtarza się, że dziecko jest właśnie taką wypadkową i matki i ojca, prawda? Od zawsze, odkąd pamiętam, to jest powtarzane, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Na pewno znacie takie powiedzenia. Ja mogę, jeżeli tutaj dodać, Tak, że jeżeli na możesz, przykład Luścianko. dziecko, a propos emocji, jeżeli dziecko, zdarzają się, widzimy czasami w jakichś sklepach na ulicy, dziecko manifestuje ogromną swoją złość, tam kładzie się na podłodze, wali rączkami, nóżkami. Myślę, że nieraz ktoś z nas widział taką scenę, manifestację złości. To tak naprawdę to dziecko pokazuje złość rodziców. Tylko w ogóle dziecko pokazuje, co się dzieje w relacji między rodzicami. Tylko trzeba umieć to czytać. Tak, zdecydowanie. No, my myślimy, że no, problem jest w dziecku, ale generalnie to nie tam jest problem. Zawsze trzeba sięgnąć do siebie i do relacji swojej z innymi ludźmi, partnerami. No, dziecko jest dla nas tylko lustrem i ono tak naprawdę mówi się, że szczytuje, prawda, wszystkie wzorce zachowań. I wszystko to, co się wydarza zarówno w domu, pomiędzy rodzicami, pomiędzy członkami rodziny, ale też to, w jaki sposób rodzice podchodzą do pieniędzy, do życia, do sukcesu, do relacji, do pracy. To wszystko ma ogromne znaczenie, bo to dziecko po prostu to jest no, fenomenalne to powiedzenie, że ono chłonie jak gąbka. Po prostu każdy jeden element on po prostu jest rejestrowany przez mózg i mózg ma nieprawdopodobne możliwości rejestrowania wszystkiego, co właśnie to dziecko otacza. I możemy, Anetka, ja myślę, że na przykładach dobrze jest tutaj jakby operować, jak tworzą się te zapisy, to może przyjdzie do ciebie jakiś przykład albo przykłady, ja też się własnymi przykładami podzielę. To ty myśl o tych przykładach, a ja chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że Tak. tak jak u mnie, tak po ludzku, jak ja to czuję, że dziecko do tego 8 roku życia, ten mózg, który rejestruje to wszystko, ono nie ma możliwości selekcji. Tam jest zapis po prostu jak subskrypcja. Jak sobie wyobrażacie subskrypcję, to dokładnie w mózgu idzie taka informacja. Gdzie to się zapisuje? To się zapisuje w podświadomości, dlatego że w podświadomości pamięć jest na zawsze.
I dlatego my, będąc już dorosłymi osobami, my zawsze mamy możliwość wrócić do źródła, rozpoznać to, co się wydarzyło, bo to zawsze jest, bo to ten dysk twardy, ta podświadomość, ona jest cały czas do naszej dyspozycji. Trzeba tylko umieć sobie tam wrócić i sobie przeczytać te informacje. A jeśli chodzi jeszcze tak o to spojrzenie z tego ujęcia relacji z dzieckiem, my budujemy tą relację z tym dzieckiem każdego dnia, szczególnie gdy to dziecko sczytuje sobie od nas emocje, ono się uczy tej komunikacji z nami, tej komunikacji mamy taty ze światem i te wszystkie momenty, kiedy czuje się niewidziane, czuje się nieakceptowane, niesłuchane, to jest zaczątek później sytuacji, które będą przyciągać gdzieś tam w nastoletnim czy dorosłym życiu. Tak ważny jest te pierwsze 8 lat tej relacji z dzieckiem. Co więcej, tam jeszcze tylko chcę tak dopowiedzieć i przejdziemy do przykładów, że z punktu biologii, to co ty już zaczęłaś opowiadać, i z punktu przetrwania, te wszystkie jakieś stres emocjonalny, który może się przejawiać w chorobie, dzieci często biorą na siebie, bo dzieci nie mają poważnych konfliktów emocjonalnych. One biorą ten konflikt na siebie, ponieważ my jako ssaki, chociaż zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie tak biologicznie my jesteśmy ssakami, tak dzisiaj, bo to, co nas uczą w szkołach, to jest do poprawki wszystko, ale patrzmy na to biologicznie, prawda? Do poprawki, no. Tam dużo nas Wszystko, cała wiedza. głupotek nas trochę nas pouczyli, nas pogrupowali nie tak jak trzeba. Nie wiem, czy da się nas do ssaków, ale no tak trochę nam to umniejsza, no, z całym szacunkiem do wszelkich istot. No ale dobrze, chcę wrócić do tego przetrwania, do tej biologii, że czasami to dziecko, które choruje, bo może nam dziecko chorować, to pierwsze pytanie jest, o czym jest ten konflikt, który wywołał tę chorobę i czy to jest konflikt tego dziecka, bo może jest to konflikt rodzica, bo dzieci mają w sobie taki zapis takiej logiki biologii, że jeżeli ty, mamo, będziesz chorować, to ja się nie umiem tobą zająć, bo ja się cały czas uczę, ale jak ja będę chory, to ty się mną zajmiesz i oboje przetrwamy. Także to tak w skrócie, jak na to patrzy ta psychobiologia, bo teraz macie dokładnie, albo biologika, jak to z punktu biologii działa. Przykłady, żeby pokazać budowanie tej relacji. Masz coś? No właśnie, to jest takie ciekawe, że wiesz, próbuję wejść nawet z własnego doświadczenia, no bo to najlepiej bazować na własnym bądź tych osób, z którymi się pracowało, bądź najbliższych. No i powiem ci szczerze, że Okej, dobra, no to jest tak. ja sobie weszłam gdzieś tam z mojego podwórka. To jest budowanie relacji. Jak my dziecku komunikujemy, że zrobiło coś dobrze albo zrobiło coś źle? Karanie wzrokiem. Ja cały czas wciąż widzę, jak matki albo ojcowie karają wzrokiem. Nie komunikują w ogóle, co dziecko źle zrobiło, dobrze zrobiło, czy coś powiedziało, czy się zachowało, może w nosie dłubało. Dziecko musi się domyśleć, co rodzic chce, i rodzic karze wzrokiem. To jest taki specyficzny wzrok. I uczy się, to jest zapis potem w ciele, że potem, gdy ktokolwiek spojrzy takim wzrokiem na tą osobę, już nawet w dorosłym życiu, odtwarzają mu się te odczucia, jak było dzieckiem. My pracując podczas sesji, to my często widzimy, że zadając pytanie, ktoś staje się dzieckiem. No i tam jest pytanie, ale ile ty masz lat? No i ktoś odpowiada, ja mam 6. Ja mam 3 lata.
albo mam 12 lat, bo wtedy ta sytuacja się wydarzyła i my jako dorośli reagujemy jak te dzieci, dlatego czasami warto sobie wrócić do tego momentu i popatrzeć, kurde, no jestem dorosła, ja już nie mogę się tego bać. To dziecko się tego bało, to dziecko się tego przestraszyło, bo tam było odrzucenie, tam był lęk przed brakiem akceptacji, bo dziecko to, co najbardziej poczuje, no to wszyscy to wiemy, przynależeć do rodziny, być akceptowanym, kochanym przez mamę, tatę. Dokładnie, dlatego drodzy rodzice, dziecko nie potrzebuje idealnych rodziców, ale potrzebuje rodziców, którzy są stabilni. I tutaj w pierwszej kolejności trzeba zadbać o siebie, nawet jak latacie liniami lotniczymi, to nawet tam jest pokazane, że w pierwszej kolejności wy musicie maskę założyć sobie, a dalej tym osobom, które siedzą koło was. Więc tutaj to tak komunikuję, no nie żebym była taka mądra, bo oczywiście nie potrafiłam zadbać kiedyś o siebie, ale z własnego doświadczenia teraz dzielę się, że najpierw trzeba postawić siebie na pierwszym miejscu i tutaj zadbać o to swoje wewnętrzne. I ważne jest, żeby być naprawdę stabilnym. Dziecko jest czuciowcem, ono opiera się na czuciu, ono po prostu czuje. Jeżeli czuje jakąkolwiek dysharmonię, nieważne co powiecie, ale jeżeli nie za tymi słowami nie idzie czucie, nie idzie prawda płynąca z wewnątrz, no to dziecko i tak będzie rozpoznawać po czuciu. Potrzebuje stabilnych rodziców. Em, Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. tak Ja jest. pamiętam, jak ja po śmierci moich rodziców byłam długo w śmierci. Ciężko mi było sobie z tego wyjść, bo ja tak świadomie myślałam, że ja jestem hop, hop do przodu, a długo sobie z tą żałobą nie umiałam poradzić. I no nie było to przyjemne, bo ja mm, nie umiałam jakościowo być dobrą mamą. I w momencie, który sobie to uświadomiłam, ja postawiłam na siebie i wiedziałam, że ja teraz muszę porządnie stanąć do tej żałoby. Ja muszę to wszystko przepracować, ja muszę się z tym skonfrontować, ukochać, pożegnać, bo ja muszę żyć dalej, bo ja temu mojemu dziecku oprócz ilości, czyli nie wiem, nakarmienia, wyprania, zawiezienia do szkoły. Ja nie dawałam jakości, nie dawałam siebie. Ja byłam pusta. Ja to pamiętam. I w momencie, w którym ja postawiłam na siebie i zajęło mi to chyba to te moje słynne warsztaty kulinarne, na które wyjechałam na kilka lat. I pamiętam, że ja potrzebowałam sporo czasu, żeby to wszystko przepracować. I w momencie, kiedy ja już miałam to przepracowane, ja wiedziałam, że ja już teraz udźwignę wszystko i mogę, mimo że tam powstały rany w moim dziecku, bo powstały, to ja umiałam stanąć do tych ran. Ja już się nie kuliłam pod różnymi słowami, różnymi wydarzeniami. Ja byłam bardzo stabilna i ja wiedziałam, że ja jestem w stanie zamortyzować jej złość, jestem w stanie wystać w jej złości, i ona ma prawo do tej złości. I ja teraz sobie, ja stabilna, mogę Ciebie teraz wspierać i możemy przejść. I przeszłyśmy to bardzo w miarę szybko, bo nam to, nie wiem, czy może rok zajęło, naprawę tych takich poważniejszych ran, które wynikały z tego braku jakości, bo ja byłam po prostu tak w śmierci, ja byłam w takim, no wycofałam się z życia. No naprawdę się bardzo mocno wycofałam, nie umiałam znaleźć tej radości. Dlatego trzeba dbać o siebie, bo jak będziemy taką chodzącą kostuchą, to nie jest żadna wartość dla nikogo, żadna. To, że ktoś z nas potrafi pójść do pracy, zarobić, nie wiem, czy ugotować obiad, to każdy potrafi, to można sobie zatrudnić kogoś. A tu chodzi, dziecko potrzebuje mamy, dziecko potrzebuje rodzica, patrzącego. Wiecie, to jest tak jak pięknie w tym filmie, w pierwszej części było, widzę cię. No ja nie Tak, widziałam mojego dziecka. Ja po prostu nie widziałam. Dla mnie wszystko było przezroczyste. Ja byłam zadaniowa. Ale pamiętam, jak mnie bardzo poruszyły te słowa I see you. I dziecko w, w tej relacji, ono potrzebuje zobaczenia się w oczach mamy. Ona chce zobaczyć, ona chce poczuć, mamo, ty mnie widzisz, mamo, ty mnie słuchasz, tato, ty mnie widzisz, tato, ty mnie słuchasz, bo my tak mówimy o mamie, bo jesteśmy mamami, ale tam jest to samo 1 do 1 z tatą.
Dzieci też potrzebują taty, ich obecności, potrzebują ich wsparcia, ich prowadzenia, bo przecież ojcowie mają takie piękne jakości, żeby te dzieciaczki uczyć tych takich, no bo to są zupełnie inne jakości niż to, co mają mamy. Ale dziecko potrzebuje tego prowadzenia dosłownie za rękę i cały czas tego poczucia, że taki jaki jestem, ja mogę być, ja się uczę, ja mam prawo do popełniania błędów i nie ma manipulacji, bo ten najczęstszy błąd, który rodzice popełniali, to byłam też ja. Jak w łatwy sposób dziecko zmusić, żeby coś przestało robić? No straszy się, manipuluje się, że jak czegoś nie zrobisz, to warunkuje się. Ja to wszystko robiłam. No, czasami się z moją córką śmiejemy, mówi: „Mamo, pamiętasz jak czegoś nie chciałam zrobić, to robiłaś tak i tak”, a ja sobie myślę: „No tak, no córcia, no byłam taka, jaką miałam być”, no. Ona mówi: „To strasznie było traumatyczne dla mnie” i ja mówię: „No dobrze, dzisiaj umiemy się z tego śmiać”. Ale tak, no taka byłam. Taka byłam i zjarzyłam się chyba przy jej 5. roku życia, że no nie, no ja taka nie chcę być. To w ogóle nie tędy droga. Ja potrafię być lepszą mamą, chyba muszę się tego nauczyć. Muszę się tego, nie wiem, czy ja mam na zewnątrz tego szukać, czy ja mam wrócić do wnętrza. Dobra, rozgadałam się. Nie, no super, super. Ja też się mogę odnieść tutaj. Ja z kolei jeszcze ja tak dopowiem to, co Anetka, bo to też mi jest bardzo bliskie, mówiła. To też podzielę się z własnego doświadczenia, że ja z kolei dla Julci chciałam być nie taką mamą, jakiej ona potrzebowała, tylko mamą, jakiej ja potrzebowałam, jak byłam dzieckiem. I te wszystkie moje deficyty uzupełniałam sobie, patrząc na nią, nie wiedząc, że karmię swoje własne dziecko, a nie słuchając jej potrzeb. No i to też tak trwało do 5. roku życia. Jak to się objawiało? No, wiecie, zakochiwałam ją po prostu na śmierć w cudzysłowie, prawda? No bo to można by tak było naprawdę nazwać, bo z jednej strony ogrom czułości, ciepła, miłości, głaskania, zasypywałam ją rzeczami, których ja nie miałam. No ale to nie były zabawki zbędne, raczej to, co się przydawało, jak kredki, nożyczki, pisaki. I patrzyłam właśnie karmiąc swoje wewnętrzne dziecko, a nie słuchając tego, czego ona tak naprawdę potrzebowała. No i też tak w okolicach 5. roku życia jakoś mi było dane, że jednak zobaczyłam na tą relację trochę inaczej, już też byłam świadoma i mogłam zupełnie inną drogą pójść. E, no, która jest naprawdę wspaniała i piękna. I prowadzi do tej prawdziwej bliskości. Dziecko potrzebuje uwagi, uwagi, nie bycia w 10 miejscach, oczywiście głową naraz, ale bycia tu i teraz dla niego. I to jest najistotniejsze, najważniejsze. Wiecie, ja też myślałam, że zrobię z mojego dziecka geniusza i będzie, wiecie, geniusza plus sportowca. Więc będzie robić wszystko to, co być może ja chciałam w dzieciństwie zrobić i spełnić poprzez dziecko swoje własne marzenia. No nie tędy droga. No nie tędy droga. No, zafundowałam jej kilka lekkich traum, jej własnych, z których też dzisiaj się śmiejemy. Bo oczywiście jakbym potrafiła inaczej, to inaczej bym pokierowała, ale myślę, że wszystko jest właściwe i wszystko jest potrzebne. Mm. Czy jeszcze coś chciałabym wiecie, to jest temat rzeka, na który można Tak, by było, książki pisać, bo każda sekunda tego życia dzieciaczka jest niezmiernie ważna i tej relacji, którą buduje matka, właśnie, z dzieckiem bądź ojciec z dzieckiem, ale też w tym wszystkim jest ważna relacja właśnie pomiędzy partnerami, czy pomiędzy mamą a tatą dziecka. Ona jest po prostu niezmiernie istotna, bo to, co się w tej relacji dzieje, to wszystko się w dziecku zapisuje, ono później tak projektuje swoje własne relacje, albo dokładnie 1 do 1, albo po prostu przez się przeciwieństwo, prawda, że dokładnie nie chce takiej relacji, jaką mieli na przykład rodzice. I tu jest niezmiernie istotne, żeby i czy rodzice w ogóle są w zgodzie, czy są w harmonii, czy są w miłości, wzajemnym szacunku. To wszystko ma na dziecko wpływ, nie słowa. Słowami, oczywiście słowa też mają znaczenie, ale jeżeli za słowami nie idzie działanie, i nie idzie to, co właśnie jakby w emocjach nie reprezentujecie tego, co w słowach, to i tak dziecko szczyta od was emocje i działanie.
Dziecko jest po prostu odbiornikiem. Ono cały czas odbiera, cały czas odbiera i rejestruje. Każde zachowanie, każde działanie, każdą emocję, każdą myśl. Jak rodzic jest niespójny, a też byłam niespójna. Mówiłam bardzo dużo od małego, a nie do końca to było, nawet nie to, że niezgodne z prawdą, ale niezgodne z prawdą na tamten czas. Czyli zupełnie czemuś innemu, coś innego czułam w środku, inne emocje szły niż komunikat, który przekazywałam do córki. To też jest niestety istotne, bo dziecko ma bardzo duży dysonans. No i w pewnym momencie też dochodzi do tego, że przestaje po prostu szanować tego rodzica i uznawać, no bo nie wie, na czym ma się oprzeć. Mhm. E, Fajnie, że powiedziałaś o tej spójności, bo dziecko bardzo dobrze czuje i węszy kłamstwo. Ono potrafi czytać z ciała. Komunikat jest jakiś, a nie idą za tym żadne działania, albo odczuwa, że to wcale mm, nie jest tak, jak jest powiedziane, co powoduje u dziecka naprawdę, może powodować, bo to może nie, że powoduje, ale może powodować problem z zaufaniem. No bo jeżeli jest coś powiedziane, w działaniu jest coś innego i ono też się uczy takiej ostrożności, uczy się, że można mówić, a tego nie robić. Tego jest całe mnóstwo i tak jak też wspomniałaś o tej relacji, dziecko uczy się relacji, ono widzi mama, tata, to znaczy, że nie wiem, potem wchodzą w małżeństwo i odtwarza programy, małżeństwa rodziców. Tak, My się dokładnie. śmiejemy teraz cały czas, że najlepiej to by było się wyprowadzić do innego kraju, żeby te programy nie działały, ale same żeśmy to przeżyły, wchodząc w związki małżeńskie, że te programy się odpalają i nagle ja stałam się jak moja mama, w związku małżeńskim z moim tatą, a mój były mąż, odtwarzał programy z małżeństwa swoich rodziców. A gdzie jesteśmy my? Ja się pytam. No, to znaczy teraz jesteś ty, ale tam Tak, ciebie tak, ale wiecie, było i to mało, jest był takie, program. nie, bo nie miałam świadomości. Dzisiaj sobie myślę, no trzeba być bardzo odważnym, żeby wziąć ślub. Jeśli chodzi o te programy. My będziemy o tym rozmawiać, w jakichś tam kolejnych materiałach, które przygotowujemy dla was, relacja z partnerem, to tam się tym zajmiemy. Ale właśnie te, programy, które odtwarzamy, jako dorośli, one się zapisują właśnie, w tym dziecku, które obserwuje wszystko i wszystko, co rodzice robią, co robi babcia, pani przedszkolanka, ono po prostu uznaje to, za rzeczywistość. Dziecko nie zna innej rzeczywistości i uczy się: tak można zrobić, tak się nie robi, i no nie będę wchodzić może w religię, Podarujmy sobie to tutaj. to sobie podarujemy, bo chcemy, tak, płynąć cały czas, ale, ta kontrola, manipulacja, my to dziecko w jakiś sposób, trenujemy, nie chcę powiedzieć tresujemy, według własnych prawd. I jak patrzycie potem na to swoje dziecko, to wy widzicie, zlepek, przekonań i programów, obojga rodziców. Tak, dokładnie. To jest bardzo, myślę, że to jest jedno z kluczowych zdań, które tutaj padło, że to dziecko jest zlepkiem i my jako dorośli też jesteśmy zlepkiem dokładnie przekonań i wzorców zachowań naszych rodziców. Naszych Jak rodziców. odkrywamy siebie, to taka cebula się pokazuje, że obieramy siebie z tych warstw, tych programów i dochodzimy tam do sedna, no to tak naprawdę okazuje się, że my jesteśmy zupełnie kimś innym i zupełnie czymś innym, prawda? Niż tym, czym chcieli, żeby czy nasi rodzice chcieli, żebyśmy my byli. No ale z czego to też się wiąże, z czego to wynika? No dlatego, że my mamy jako Polacy też, możemy się odnieść, jeżeli dziedziczymy do tych 7 pokoleń przynajmniej, już teraz się mówi, no to wiemy, jaką mamy historię.
To wszystko niestety bardzo mocno wpływało na to programowanie, dlatego że no, rodzice w tej miłości, jak oni ją postrzegali, no chcieli nas uchronić, prawda? Czyli nasze pokolenie, tak jak my jesteśmy na przykład z Anetką, to z jednej strony chcieli nas uchronić przed tym, czego oni doświadczali, a z drugiej no, chcieli wytresować dokładnie, bo to trochę, to jest bardzo dobre słowo, wytresować takie jednostki, które przetrwają, tak? Które przetrwają po prostu, no bo tutaj być może będzie kolejna wojna. Więc jednostki, które mają być twarde, które mają być silne, które nie mają tutaj prawa do emocji, no bo emocje są oznaką słabości. I my niestety z tym całym bagażem i z tym całym Majdanem weszliśmy w wychowywanie jako dzieci, własnych dzieci, bo tak naprawdę ja mogę, jeżeli o mnie chodzi, no ja byłam po prostu dzieckiem. Mimo tego, że no tutaj awatar pokazywał coś innego, 27 lat, to ja tak naprawdę wewnątrz byłam dzieckiem i to bardzo mocno zranionym, skrzywdzonym, które wychowywało dziecko, tak? I dzisiaj mogę powiedzieć, tak, dzisiaj jestem kobietą, biorę pełną odpowiedzialność za swoją relację z dzieckiem, która jest fantastyczna. Zajęło trochę czasu odbudowanie tej relacji, ale to jest warte wszystkiego. Tak. I też, żebyście wiedzieli, że tacy wy jesteście, to tacy macie być, to jest tylko później jakiś wybór, że coś chcemy zmienić, żeby nagle nie pójść w tą stronę, że o kurczę, to przez moich rodziców ja miałam takie przekonania, e, ale to się zmienia. Patrzcie, w naszych pokoleniach już nie ma tej agresji. Nasze dzieci już nie doświadczają przemocy. Natomiast w naszych pokoleniach przemoc jeszcze była dopuszczalna, tam nikt nie reagował, a jeszcze w pokoleniu naszych rodziców to przemoc to była narzędzie wychowawcze. Tam prawie każdy dostał jakimś kijaszkiem po plecach, bo wtedy było takie przekonanie, że się dobrze dzieci wychowa. Ja nawet słyszałam kiedyś, któryś mój sąsiad powiedział, miał młodsze dzieci ode mnie i powiedział, że on leje po dupie te swoje dzieci, bo jego ojciec lał i go dobrze wychował, on wyszedł na ludzi, więc on też swoje dzieci będzie lał. Ale to był, słuchaj, stały tekst naszego dzieciństwa, także że dobrze wyszli na ludzi i dlatego ta metoda wychowawcza jest najlepsza, żadna inna nie działa, Sprawdza. tak? Tak, tak, sprawdza. Natomiast Ale już wiesz, no to jesteśmy gdzie indziej, więc my wiemy, że to nie jest metoda wychowawcza, że to jest, uwaga, to jest bezsilność rodzica, bo on nie wie, jak jak do tego dziecka dotrzeć, może nie ma czasu, może też nie ma świadomości, że warto dziecku dać uwagę, bo to się wszystko zmienia. A Albo i na ma przykład jeden jeszcze wzorzec zachowania, Anetka, no i ma jeden wzorzec zachowania, no skoro jego rodzice go traktowali dokładnie w ten sam sposób, no to on idzie. No niestety, mózg nasz jest bardzo ekonomiczny. Jeżeli te ścieżki neuronalne są wytarte, to mózg nie szuka innych rozwiązań. On pójdzie tą, którą zna, słuchajcie, tak? Czyli jeżeli on miał jeden, jedyny wzorzec, że za zachowanie A jest kara, tak? Za zachowanie B jest kara, za zachowanie C jest kara, no to dokładnie po prostu powiela te działania, czy przynosi 1 do 1 na swoje dziecko. Zachowanie A karę. No chyba, że stanie w takim momencie, w którym zacznie się konfrontować z tą rzeczywistością i zacznie zadawać pytania, że może coś tu jest nie halo, tak? Może ja mogę postąpić inaczej. Dlaczego ja tak postępuję? tak. No i to w tych pokoleniach wszystko, słuchajcie, ewoluuje wspaniale. My jako gatunek ludzki, no sama nie wiem, ale chyba tą świadomością my coraz wyżej idziemy. My cały czas jesteśmy w tym procesie chyba jeszcze bardziej zintensyfikowani i może i to dobrze, bo mm, nawet jak ja sobie teraz myślę, w momencie, w którym ja urodziłam moją córkę, to było parę książek w księgarni, nie było, dopiero się zaczynała taka moda na ten baby boom, świadome wychowanie, w ogóle były jakieś programy, jak wychowywać dziecko, ale wcześniej o tym nikt nie mówił. Tamte dzieci się wychowywało po prostu kopiuj wklej z własnego domu, patrzyło się po sąsiadach, co ludzie powiedzą,
Dziecko ma nie płakać, ma się dobrze uczyć, ma być czyste. A teraz, ile narzędzi mają młodzi rodzice, żeby dokonać wyboru, łącznie ze szkołami. W jakim nurcie chcą edukować te dzieci. Dobra, ale to żeśmy odpłynęły od tematu. Nie no, my Ca w ogóle popłynęłyśmy, słuchaj, my popłynęłyśmy dzisiaj strasznie, w ogóle się nie trzymaliśmy tematu, ale widocznie to takie ma być. No i niech sobie to takie będzie. Jeżeli potrzebujemy tutaj więcej struktury, no to też nam napiszcie w komentarzach, że potrzebujecie więcej struktury i więcej informacji takich właśnie no bardziej powiedzmy z tej części mentalnej, no to tutaj będziemy wiedzieć, że tego po prostu też oczekujecie od nas. Tak, Anetko, ale gdzie byś chciała wrócić? Nie wiem, czy aha, bo ja powiedziałam, że chciałabym wrócić. O, Nie, nie, pokazało mi się nie powiedziałaś, że chciałabyś wrócić, tylko no, odpłynęłyśmy. Trochę weszłam ci w okej. zdanie, tak. Do czego no jednak chciałobyśmy opowiedzieć o tym dzieciństwie i o tej relacji z dzieckiem. To nawet już tak podsumowując, rodzice kształtują osobowość dziecka do tego 8 roku życia. Wszystko, co mówicie, robicie, jak się zachowujecie, w jaki sposób się komunikujecie, uczycie swoje dziecko. Ono jest po prostu kopiuj wklej z was obojga. I dziecko jest bardzo wrażliwe, jest czuciowcem, tak jak Paulinka powiedziała. Ono dokładnie wychwytuje kłamstwo. I możecie sobie pogadać potem. Ja nie wiem, parę miesięcy temu rozmawiałam z moją córką, no dokładnie mi opowiadała, gdzie waliłam ściemę, gdzie kłamałam. I ja mówię, tak, tutaj, tak, tutaj, tak. Ja mówię, mamo, ja to wszystko czułam. Także dziecko dokładnie ma w czuciu, gdzie jest prawda. Ono tego nie rozumie w danym momencie i to wywołuje też duży dysonans. Jesteśmy przykładem dla dzieci. Tak jak my się zmagamy z jakimiś trudnościami, albo jak stajemy do wyzwań, uczymy dziecko, więc nie bójmy się trudnych sytuacji w naszym życiu, bo my też to właśnie uczymy, jak, że warto być w zgodzie ze sobą, warto stanąć do tej swojej prawdy, bo nie, że my dziecku zrobimy krzywdę. Nie, dziecko cały czas się uczy. My nie mamy dziecko wychowywać na rurowej chmurce, tylko mamy przygotować dziecko do życia społecznego. No bo nie zamkniemy go w chatce u baby Jagi z piernikowymi, lukrowanymi ciasteczkami, tylko ono pójdzie tam czasami nawet między wilki i musi sobie poradzić, no bo dzisiaj społeczeństwo jest zróżnicowane i trzeba wiedzieć, jak się w ogóle poruszać w tym temacie. Patrzcie na choroby swoich dzieci w tym momencie, jakie się pojawiają. Macie w sieci ogrom materiału, możecie sobie sprawdzić, co oznacza katarek, co oznacza kaszel. Wy możecie sprawdzać sobie, co to dziecko wam komunikuje. Możecie zadawać pytanie, czy to jest jego, czy to jest moje. W jaki sposób możecie odciążyć dziecko albo zdjąć z niego tą odpowiedzialność, którą ono bierze w różnych momentach, albo mu po prostu podziękować, bo czasami jest tak, że trzeba podziękować za to, że wzięło coś na siebie. Wzorce z małżeństwa mówiłyśmy. Tak, jakim jesteśmy w małżeństwie, co robimy w małżeństwie, uczymy nasze dziecko. Nie myślcie, że to w ogóle one na to nie patrzą. Patrzą, i uczymy je tej prawdy, nieprawdy, która się wydarza w naszych relacjach. Relacja z pieniędzmi. Słuchajcie, dzieci uczą się w tym okresie, czy pieniądz jest dobry, czy jest zły. Jak obchodzić się z pieniądzem, jak inwestować, jak zarabiać. Ono wszystko sobie szczytuje. I później w tym dorosłym życiu będzie to odtwarzać. Kiedyś słyszałam taką historię, że tata dał jakieś kieszonkowe dziecku, a na drugi dzień zabrał. No i co to dziecko się uczy? Co się Paulinko uczy? Jak myślisz? No, że łatwo przyszło, łatwo odchodzi. Przede wszystkim. Po drugie, że no dorosłym nie można ufać, nie? Po trzecie, no to też jest pytanie, dlaczego zabrał, tak? No bo to jest taka kwestia, Źle że zrobiłam.
no, że źle zrobiłam, tak, dlatego mi zostało zabrane, więc tam się może dużo wzorców zaprogramować, przede wszystkim też dlatego, że to ojciec zrobił, tak, bo mniejszym, powiedzmy, kosztem byłoby, gdyby to ktoś obcy zrobił, ale jeżeli podarował pieniądze i później zabrał, ale jeżeli to zrobił ojciec, autorytet, ktoś, w kogo to dziecko jest zapatrzone wielkimi oczami, pełnymi miłości, no to niestety tam dużo warstw programów związanych z pieniędzmi może się zapisać. Ale jak mogę tutaj jeszcze się trochę też właśnie odnieść, no to bardzo ważne jest to, żeby budować zaufanie z dzieckiem, bo to jest fundament, jeden z wielu, ale on jest bardzo, bardzo istotny i ważny. No i to zaufanie z dzieckiem buduje się, no to już tak jak mówiłyśmy, od poczęcia, ale już po urodzeniu jeden i drugi rodzic właśnie poprzez swoją autentyczność będzie budował to zaufanie poprzez to, że nie poprzez to, że właśnie będzie idealny i w jego życiu nie będą pojawiać się wyzwania czy problemy. Nie, tylko to, w jaki sposób on sobie radzi. Czy on komunikuje prawdę, czy jest autentyczny. To buduje zaufanie, a jednocześnie zaufanie też buduje to, na ile rodzic jest otwarty i pozwala dziecku doświadczać, bo to jest niezmiernie ważne. My mamy dzieciom towarzyszyć, a nie narzucać im swojej woli i swojego pełnego całego toku myślenia. Oczywiście, jak dziecko jest w tych początkowych okresach, ono bez nas nie przetrwa, no bo niemowlę bez mleka i pokarmu, prawda, bez ciepła, bez bycia cały czas przy nim po prostu nie przetrwa. To też jest takie ciekawe, bo to może na następny tutaj, następne nasze nagranie, że faktycznie może trochę się skupimy na tych różnicach w podejściu do tych małych dzieci, prawda, zaraz takich niemowląt w różnych kulturach i jaki to ma wpływ później. No u nas niestety dzisiaj ta kultura europejska raczej idzie w takim, no, być może dzisiaj trochę ta świadomość z powrotem się zmienia, no ale te nasze lata były właśnie takie, że bardzo szybko mamy do pracy wracały, za wcześnie oddawały bardzo wcześnie dzieciaczki, czyli w wieku tam roku do żłobka, w wieku 2 lat do przedszkola i my na następnym webinarze myślę też to poruszymy. Też mamy tutaj skarbnicę wiedzy i własnych przykładów, w jaki sposób i jakie konsekwencje te nasze decyzje miały później w życiu naszych dzieci. Natomiast wracając, bo ja też właśnie gdzieś odeszłam, wracając do tego zaufania, no to zaufanie po prostu jest bazą. Jeżeli ten fundament będziemy wzmacniać każdego jednego dnia, to myślę, że tutaj nawet właśnie będąc w wieku nastoletnim i w tym wieku, gdzie buduje się autonomia dziecka, czy nastoletniego dziecka, gdzie jest ta taka powiedzmy faza buntu, my jesteśmy w stanie to bardzo łagodnie przejść, gdy dziecko wie, że może na nas polegać i że może nam zaufać, ale to zaufanie nie zbudujemy po prostu w jeden dzień, nie zbudujemy go oczekiwaniami, nie zbudujemy go brakiem akceptacji. My potrzebujemy akceptować dziecko i powinniśmy akceptować nie tylko dziecko, ale każdego takim, jakim jest. Uczyć się. To nie jest proste, żeby zaakceptować kogoś takim, jakim jest. Tak. I tak sobie jeszcze myślę, że e, jakie są ogromne konsekwencje, gdy to dziecko, powtórzę jeszcze raz, jest czuciowcem i ono czuje od początku, że jest nie takie, że niezgodne z oczekiwaniami, e, że ten rodzic w jakiś sposób go odrzuca. Jakie to ma konsekwencje potem w tym dziecku, które w jakiś sposób, może nie, że chce ukarać tych rodziców, ale pokazać ten bunt. No właśnie, można pójść w muzykę, można pójść w jakieś używki, pójść na wracanie. Te dzieci, które nie słuchają rodziców, które są w każdym calu na opak i nie ma komunikacji, nie uczą się, one naprawdę chcą pokazać, ja nie jestem w tym domu akceptowany, dlaczego ja mam, co ja mam w ogóle tutaj robić? I zdarzają się takie domy, gdzie pozornie jest piękna, wspaniała rodzina, a w tych rodzicach zachodzą jakieś takie odczucia, te ich wewnętrzne dylematy i te oczekiwania i problem z tą akceptacją
I to dziecko wszystko pokazuje. Naprawdę dzieci pokazują w każdym wieku, co się dzieje w domu. Jak się ma wiedzę, to się to widzi. Ale to też jest taka gotowość, otwartość tego dorosłego na to, żeby jednak przyjrzeć się, że rzeczy są takie, jakie są. No bo ja sama też powiem z własnego doświadczenia, no dzisiaj mówię o tej pełnej akceptacji i my jesteśmy z moją córką zupełnie różne, otaczam się różnymi ludźmi i no jestem właśnie pełna em, miłości do otaczającego świata. Natomiast kiedyś wcale tak nie było, bo ja mogłam wam powiedzieć, że akceptuję własną córkę, ale po prostu gdzieś w sercu myślałam, dlaczego ona nie jest taka, dlaczego nie jest szybsza, dlaczego ona nie jeździ na przykład w taki sposób, nie wiem, na nartach, na rowerze. I czasami to się przejawiało w bardzo drobnych gestach, słowach, gdzie przekazywałam jej właśnie ten brak akceptacji. Czasami mówiłam zupełnie coś innego, a nie to, co wypływało z mojego serca. Więc tak jak tu powtarzamy, dzieci czują. Dzieci bardzo czują i naprawdę każdy moment jest dobry na to, żeby podjąć decyzję o tym, żeby jednak tą relację budować na właściwych fundamentach. A żeby te właściwe fundamenty zbudować, no to trzeba, nie wiem, Anetka, czy się zgodzisz ze mną, ale trzeba wejść tutaj do siebie, czyli do siebie, zmierzyć się tutaj wewnętrznie ze swoimi ograniczeniami. Em, tak. To było Ja może pytanie, jeszcze czy się dopowiem. zgodzisz? Mhm. Tak. Tak, tak, ja nawet pójdę tu dalej. Często rodzice traktują dzieci jako swoją własność, a dziecko jest od początku odrębną istotą i ono ma prawo do tego, żeby od początku je szanować. Ono ma prawo do tego, żeby akceptować je takim, jakim jest, a rodzice myślą, mają takie poczucie przedłużenia ich i chcą to dziecko modelować jak tą, nie wiem, modelinę, ciastolinę, żeby było tak, jak oni chcą, żeby było to postrzegane. A dziecko jako istota, ona jest oczywiście zlepkiem naszych programów i naszych przekonań, ale również więcej, bo tam jest zapis rodowy, tam jest tak samo zapis wcieleniowy, no i też są jakieś wyzwania duszy, z którymi to dziecko przychodzi, żeby sobie coś podoświadczać. Ono nie jest nasze, dziecko nie jest nasze. My jesteśmy tymi rodzicami i jesteśmy w relacji wyżej w hierarchii, ale ono ma prawo być odrębną istotą. I my nie mamy prawa tego dziecko zmieniać. My mamy to dziecko poprowadzić do życia, żeby sobie same poradziło, żeby umiało sobie radzić z tymi wyzwaniami. I w którymś momencie, czy to będzie ta jego pełnoletność, czasami jest wcześniej, czasami jest później, puścić to dziecko, idź i doświadczaj. Ja może jako przykład dam, kiedyś słyszałam, przechodząc koło placu zabaw, mały chłopczyk idzie po takiej skomplikowanej jakiejś sznuropajęczynie. Większość matek zamykała oczy, że zaraz się wykopytnie i będzie miazga tam na dole, a on był z tatą. Co tata powiedział? Jasiu, trzymaj się mocno, uda ci się. To jest tak, jak działają trenerzy, coachowie w drużynach sportowych. To jest ten mindset. Tobie się to uda, ty to potrafisz. A jak powiemy, zejdź, bo spadniesz, no to dziecko z tego drzewa po prostu spadnie, no bo mama tak powiedziała, no to przecież będę jej słuchać. Dodatkowo zakoduje sobie lęk, prawda, że wszystko, co związane z wyzwaniami, z wysokością, ale też z nowymi przeżyciami jest po prostu trudne, tak? I nie warto podejmować tutaj tego ryzyka, no bo nikt we mnie nie wierzy, no bo tutaj też jakby ten aspekt takiej wiary tego rodzica, prawda, w te umiejętności, ale to nie, no właśnie, ale to są nasze własne lęki, Dobór które słów. projektujemy, tak, i dobór słów, bo słów i tego, co za tym idzie, bo tak naprawdę to my projektujemy własne lęki na dziecko. To nie jest tak, że my się boimy, po prostu my projektujemy, to są nasze wewnętrzne lęki i obciążamy to po prostu tego małego człowieczka. I zgodzę się z tobą, że dziecko jest odrębną istotą i no mi też trochę zajęło czasu i to było około 10 roku życia mojej córki, gdzie pracowałam z tym, że ja naprawdę
naprawdę oddaję ją jako odrębną istotę, tak? Że to jest zupełnie odrębna istota i ja się zwalniam tutaj z pełnienia jakichś ról. Oczywiście jestem, supportuję ją, tak, do tego pewnego momentu, ale nie nakierowuję, nie ukierunkowuję, nie narzucam. Jestem i wspieram To i towarzyszę towarzysze, jej. Tak, towarzysze. towarzyszę. I gdyby tak dzieci od początku były prowadzone, to te potencjały dzieci naprawdę, no, mogłyby nas zaskoczyć, jakie talenty by się przejawiły, żeby tym dzieciom towarzyszyć. To, czego ty chcesz, no to dobrze, tak mówisz, to spróbujmy. I ona będzie próbować, ale pozwolić tym dzieciom doświadczać, nie oceniać, nie ukierunkowywać, bo my często zapominamy, że nam rodzicom jest coś wygodniej i łatwiej. Jak my mamy wcześniej doświadczenie, to je popchamy w tą stronę, bo my wiemy, jak się tam zachować. To jest nasza wygoda. To jest nasza wygoda rodziców. Zgadza się, A Anetka. tutaj taki apel do kochanych rodziców: pozwólcie tym dzieciom być sobą. I bądźcie przy nich, wspierajcie, słuchajcie, zapewniajcie, uczcie. I to jest największy prezent, jaki możecie temu dziecku dać, i zobaczycie tego obfitość w jego dorosłym życiu, jak ono będzie doskonale stawać do życiowych wyzwań, jak sobie doskonale poradzą. I nie bójmy się tych trudnych sytuacji, bo te trudne sytuacje też są potrzebne do tego, żeby dziecko sobie potem poradziło w rzeczywistości. I to, co będzie przyciągało do swojego życia. Dokładnie tak. Ja może też tu dopowiem, bo ja rozumiem też, byłam w takim miejscu, w którym właśnie chciałam chronić to moje dziecko, prawda? Więc myślałam, że jak ja ją ukierunkuję, no nie będzie doświadczać tego, co ja doświadczałam, tak? Trudnego. I ja ją ochronię, wsadzę ją w taki klosz, taką kulę, żeby ten zewnętrzny świat ją nie skrzywdził, nie dogniótł, więc nie pozwalałam jej przez pewien okres właśnie doświadczać. To jest bardzo istotne, żeby raczej towarzyszyć, a nawet nie raczej, tylko żeby towarzyszyć dziecku, być wsparciem, ale jednocześnie jeżeli się już spędza z nim czas, to być stuprocentową obecnością i być dla niego. I ono to czuje. I ta obecność, ona też będzie procentować. Bo to jest jakość. Jakość relacji to jest obecność, to nie jest czas. Wiecie, to jest linearny, tak, czas i naprawdę to nie jest czas, bo dzisiaj widzimy nawet małe dzieci w restauracjach po całym świecie z rodzicami albo w parkach, które dostają telefony do ręki. I ktoś może powiedzieć, że spędza czas z dzieckiem. Ale tam nie ma jakości. Nie ma. Jakość to jest obecność. To jest 100% obecności. To jest fokus. To nie jest milionu zajęć. Włożenie od jednego do drugiego, do trzeciego zajęcia, no, żeby było mądrzejsze, nie wiem, sprawniejsze, miało więcej, nie wiem, rozwiniętych darów. Nie. Dziecko potrzebuje obecności. Położyć się na trawie, śmiać się, grać w karty, w gry planszowe. Tak, Potrzebuje zwrócić obecności, ale uwagę. żeby tą tak, obecności, ale trzeba dziecko słuchać. Trzeba słuchać i słuchać jego potrzeb i być na to otwartym, że to nie my wiemy najlepiej. Dać się też temu dziecku prowadzić, bo ono doskonale wie, mm, no, czego ono potrzebuje. Słuchać, słuchać. Ja często powtarzam, że dla mnie największym nauczycielem była moja córka. Dokładnie tak. Dla mnie również. I uczę się od niej każdego jednego dnia. Nawet nie wiecie jak wiele. Także A wiecie czemu? Bo te dzieci nie mają, przez to, że są młodsze, to one nie mają tego bagażu programowania, które my mamy, bo jesteśmy o 27 lat więcej zaprogramowane niż one. zaprogramowane i utrwalone, bo pamiętaj, każdy program działa, bo go utrwalałyśmy skutecznie. Tak, A tak. teraz A odtrwalamy. tak, tak, bo one mają o te, prawie 30 lat, w mniejszym stopniu deptaną tą ścieżkę neuronalną i dlatego jest łatwiej, to wszystko modyfikować. No i może tak, nie wiem, na zakończenie. Świadomość, warto poszerzać swoją wiedzę. My jesteśmy tego przykładem. Warto uświadamiać sobie, poszerzać swoją świadomość, uświadamiać sobie z różnych źródeł,
nie tylko to, co my tutaj prezentujemy, ale jest wielość możliwości, żeby dowiadywać się zgodnie to, co jest nam bliskie, jak co działa, dać się prowadzić swoją intuicję, bo wszyscy mamy intuicję, ale tutaj wiedza to poszerzanie świadomości po to, żeby się po prostu żyło łatwiej, żeby wyeliminować lęki, które każdemu z nas towarzyszą. Mnóstwo lęków zaszczepionych od dzieciństwa i poszerzając tę świadomość, no właśnie może te nasze dzieci zwolnimy z tego, żeby one nie musiały się bać tak wielu rzeczy, z którymi myśmy się musiały zmagać, bo byłyśmy niesłuchane, nierozumiane i może tej uwagi nie było tyle poświęconej, ile dziecko naturalnie by chciało. Tak, ja teraz jeszcze tylko na koniec też, Anetka, może dodam, że pamiętajcie o tym, że każde dziecko jest inne i potrzebuje czegoś innego. Dlatego warto słuchać tych dzieci, bo każdy, tak samo jak każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby, tak samo dziecko też jest każde inne i ma inne potrzeby. Więc warto tych dzieciaczków słuchać. Każdy moment jest dobry do tego, żeby naprawdę zmienić coś w swoich relacjach. Do tego Was zachęcamy. Ja myślę, że może od następnego odcinka, Anetka, nie wiem jak ty myślisz, ale możemy się też dzielić, bo dzisiaj jest bardzo dużo takiego materiału, no, różnego. Tak, można na różne rzeczy trafić. Oczywiście możemy powiedzieć, że tam, gdzie trafimy, to będzie właściwe. Natomiast możemy z Anetką zarekomendować to, co my mamy sprawdzone, wiedzę, osoby, tak. I może pod filmikami będziemy Wam tutaj taką dawkę też informacji wrzucać dla chętnych oczywiście, do zgłębiania szerzej. Em, Tak. Dobry pomysł, żeby właśnie od czegoś zacząć. To ja może już teraz to, co do mnie przyszło, żeby się dowiedzieć na temat tego programowania, to co dzisiaj jest tematem naszego odcinka, to programowanie dzieci, kodowanie informacji w podświadomości. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zapoznania się z ogromem materiałów, które jest na przykład na YouTube, z materiałem Bruce'a Liptona, który świetnie to tłumaczy bardzo prostym językiem. On napisał wiele książek na ten temat, ale zanim przejdziecie do książki, zobaczcie w ogóle, co zbadał i jak to dzieciństwo jest kształtowane, jaki wpływ macie, drodzy rodzice. Także Bruce Lipton, ja może tutaj napiszę, bo mam taką możliwość, ale dużą literkę wsadzę Ty, może, sobie, bo tak było. ty możesz, przecież ty możesz wszystko. No i patrzcie. Brawo ty. Tak. Także to jest jakaś rekomendacja lektury do pooglądania, do poczytania, do posłuchania. Warto. Bardzo ciekawy, w prostym językiem, ale się powtarzam. Dzięki wielkie. No dzisiaj żeśmy sobie pogadały, bo prawie godzinkę. No i fajnie nam się tak do Was mówi. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu nas wspieracie. Wiemy, że Wam się to podoba. Wiemy, że wnosimy wartość do Waszego życia, więc w ten sposób możecie z nami się też komunikować. Zapraszamy Was również do komentarzy. Również zapraszamy Was do zadawania pytań. Z chęcią odpowiemy, jeżeli jest coś, co Was nurtuje, są rzeczy, które będziemy mogły w prosty sposób odpowiedzieć. Też jesteśmy na to gotowe. I jeszcze taka mała reklama na koniec. Jesteśmy w trakcie przygotowania fenomenalnego warsztatu właśnie dla rodziców, żeby zobaczyć, jak choroby dzieci, o czym opowiadają w tej relacji z rodzicami, co się wydarza w ich życiu, jak sobie z tym radzić. Kupa wspaniałej wiedzy, może nie kupa, to brzydko brzmi, ogrom wspaniałej wiedzy, która jest bardzo, może naprawdę wprowadzić fenomenalne zmiany w Waszym życiu, żebyście się też nie bali, bo my też, pamiętajcie cały czas, jak się coś dowiadujemy, to niwelujemy te lęki, które gdzieś tam się pojawiają w naszym życiu.
takie zaproszonko, ale to będziemy Was informować na bieżąco, kiedy to wydarzenie. Na przełomie stycznia i lutego przygotowujemy się, żeby się już z Wami spotkać na żywo i no, zapodać sporą dawkę wiedzy. Również o kupie. I różnych jej postaciach. Tak, bo to dużo mówi o dziecku. No, różne rzeczy pokazują nam poprzez kupę. Tak, Staram się być także poważna. dziękujemy tym miłym akcentem zakończymy. Dziękujemy za wspaniałą reklamę, naprawdę. Siostra, jesteś cudowna. Dzięki wielkie wszystkim za obecność. Życzymy wspaniałego czasu i do następnego razu. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Pa! Heja! Pa!